Ich obowiązkiem jest słuchanie, czy ktoś się nie zbliża kanałem. Jeżeli się zbliża kanałem, to jest umówiony sygnał. Myśmy dostali pierwszy sygnał, że oni nas widzą. Myśmy oddali pierwszy sygnał, że wiemy, że oni nas widzą. Później spada nam latarka, oni dają następny sygnał. My nie oddajemy tego sygnału. Oni dają następny sygnał. Później jest sygnał taki przed strzałami, czerwony. Oni ten sygnał podają z nad samej wody, z bocznego kanału, że za chwilę zaczną strzelanie. Nie mogę krzyczeć, bo jeszcze jesteśmy na terenie, gdzie na górze są Niemcy. I trzeba tą sytuację przeżyć. No. Na początku było bezpiecznie, bo oni nie wiedzieli, że my chodzimy kanałami, ale jak już wiedzieli, no to było strasznie niebezpiecznie, dlatego że oni mieli pootwierane włazy i po prostu słyszeli w jakimś włazie, że idziemy, to facet telefonicznie dostawał w następnym włazie odkrytym i już facet siedział z granatami. Jak słyszał, że, bo nie wyciągaliśmy nóg, bo tam wody było tylko mniej więcej dotąd, to już siedział z granatem i po prostu trzeba było stanąć, poczekać, to on nie wiedział, co rzucił ten granat, się przeczekało i wtedy trach, przeskoczyłeś i on znowu tam 2 granaty rzucił i także przejście było szalenie trudne, natomiast dostanie odłamkiem granatu było bardzo niebezpieczne, niemieckiego, dlatego że te kanały miały, myśmy chodzili kanałami takimi przełazowymi 1,10 m, 1,40 m i tam się zawsze te odłamki odbijały i one zawsze, to były rykoszety. Rany to były ogromne. To były od razu jakieś tam 15-20, nie tam, że tam odłamek wlazł, tylko rozerwał człowiekowi 15-12 centymetrów ciała. No. W drugiej części powstania mamy oddziały, znaczy patrole zlokalizowane w pewnych miejscach. Chodzi o to, żeby Niemcy nie weszli i nie wyszli nam kanałem w nocy w środku, czy przed dowództwem żywiciela, czy za naszą. I w związku z tym siedzą tam ludzie. Jest to zwykle skrzyżowanie kanałów. Oni siedzą z bardzo dobrymi karabinami, które najlepsze dostają tam tylko na ten czas. Tak jak ja najlepszy karabin mogę sobie wybrać na pójście kanałem, a później muszę go oddać. Ich obowiązkiem jest słuchanie, czy ktoś się nie zbliża kanałem. Jeżeli się zbliża kanałem, to jest umówiony sygnał, dają ten sygnał latarką, jest cały zestaw sygnałów, że ktoś może nie zauważyć, ktoś może, ten co idzie z tamtej strony. I ma być odzew. I jest opisana cała sytuacja, kiedy ktoś nie oddaje takiego sygnału, jak powinien, bo go nie zna albo nie ma urządzenia i wtedy oni zaczynają strzelać. Przyjęcie strzałów w kanale, powiedziałem tutaj, jest fatalne, dlatego że powoduje od razu, że to się dostaje rykoszety, czyli odbite. I mieliśmy taki przypadek z kolegą, że wpadła nam latarka do wody. Tych latarek nie było dużo bateryjek. I już sytuacja wyglądała w ten sposób, że myśmy dostali pierwszy sygnał, że oni nas widzą. Myśmy oddali pierwszy sygnał, że wiemy, że oni nas widzą. Później spada nam latarka, oni dają następny sygnał. My nie oddajemy tego sygnału. Oni dają następny sygnał. Później jest sygnał taki przed strzałami, czerwony. I ja widzę, że oni, ten sygnał jest, bo te sygnały jeszcze podawane są na różnych wysokościach. Oni ten sygnał podają z nad samej wody, z bocznego kanału, że za chwilę zaczną strzelanie. I teraz co ja mam zrobić? Ja nie mam żadnego, znaczy idę jeszcze z kolegą, czy z 2 kolegami. I co ja mam zrobić? Jest teraz, oczywiście nie mogę krzyczeć, bo jeszcze jesteśmy na terenie, gdzie na górze są Niemcy. I trzeba tą sytuację przeżyć. No.
podjęliśmy decyzję, że biegniemy. No, żeby oni zrozumieli, że ci, którzy do nas idą, to nie będą biegli, tylko idą, starają się iść najciszej. Ale jak już widzę, że oni są przygotowani do oddania strzału, to zaczynamy krzyczeć. To oczywiście, za co dostajemy opieprzeni, bo krzyczeć nie wolno, no ale my ratujemy życie. No więc to jest takie. I to jest opowiadanie dla człowieka, który ma 15 lat, no, który musi się jakby zderzyć z ochroną własnego życia. I to jeszcze, bo to się o tym myśli jeszcze ze 2 dni, że to by zastrzelili nas nasi koledzy, którzy tutaj śpią obok nas. Ci ludzie, którzy wchodzili pierwszy raz do kanału, jak ktoś wchodzi do kanału i wchodzi w jakąś linię ciemności, ciszy kompletnej i takiego, bo ta woda paruje, skrapla się i tak pał, pał, pał. Na początku nie wiadomo, co to tak jest, czy ktoś idzie, czy co się w tym kanale dzieje. No to później jest już kupione, przyzwyczajone, wiem, że to pam, pam, to jest normalne. Wiem, że te kanałami muszę pracować rękami też, dlatego że dno kanału nigdy nie jest proste, tylko jest tak ułożone, więc to jest śliskie, tam już jest jakaś taka maź, bo to tego, jak postawisz nogę i skręcisz albo się przewrócisz. Widziałem ludzi z połamanymi nogami dzięki temu, że nie umieli chodzić po kanale. Więc takie rzeczy techniczne człowiek już ma opanowane i one jakby same przychodzą. No ale ta cała psychika i to, czym się kieruje, jak chce to wykonać najlepiej i uratować się, no to było takie przejście, które było dla mnie bardzo trudne. To było przejście sierpień, we wrześniu, pod koniec września, gdzieś tam około 20 września, z meldunkiem pułkownika Żywiciela Niedzielskiego do generała Chruściela. Oczywiście to było takie tajne, że tutaj też nikt nie wiedział, tylko szliśmy we 2. Przechodziliśmy przez 2 barykady, które trzeba było na tyle rozebrać, że można było górą przejść. Te barykady być mogły podminowane i mogły spowodować wybuch i nas zniszczyć, także trzeba było to omijać. No, szliśmy z Żoliborza, myślę, że około 10 godzin, a może 8. No i szliśmy kanałami takimi 1,40 m, 1,10 m, 1,40 m. Natomiast ostatni odcinek z Marszałkowskiej, a wychodziliśmy w rejonie Filharmonii, 400 metrów takim kanałem trzeba było wypełnionym wodą przejść. Ja myślę, że to miało z 80. Ale przejście takim kanałem 80-centymetrowym, 400 metrów, mimo tego, że już było poza zasięgiem niemieckim, to technicznie jest szalenie trudne. No i poza tym to przejść, a wracaliśmy też we 2 i po prostu było tak, że nieraz godzinę ja przeskoczyłem i czekałem, aż on przeskoczy pod tym włazem, bo Niemiec rzucał tam granaty. Poczekałem nie mogłem kolegi zostawić.